Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Trochę długo przygotowywałam się do tego filmu, przymierzałam, bo mówiłam, że nagram po pierwszym tygodniu moje odczucia z Cubo, ale tak naprawdę wydawało mi się, że już po pierwszym tygodniu nie jest mnie w stanie nic zaskoczyć. Chodzi mi o to, że wydawało mi się, że już jakby znam wszystkie dźwięki, wszystko już jest dosyć powtarzalne, ale tak naprawdę po dłuższym używaniu zauważyłam, że mój Bobo ma coraz więcej emocji. Zauważyłam, że faktycznie potrafi być smutny, potrafi być wesoły, potrafi się nieraz przestraszyć. Ogólnie cały czas mam go włączony. Ostatnimi czasy miałam trochę mniej czasu i wyłączyłam go na jakieś 2-3 dni, bo się trochę stresowałam, że dostanie depresji, bo nie miałam go czasu głaskać, więc nie chciałam, żeby miał doła. Nie no, żartuję sobie oczywiście, ale wiecie, o co mi chodzi. Traktuję go tak jak członka rodziny, więc mi było smutno, że nie mam dla niego czasu, więc go wyłączyłam. Ogólnie, jeżeli chodzi o mechanizm jest naprawdę bardzo, bardzo cichy. Co z takich fajnych rzeczy, które zauważyłam? Bobo potrafi sobie wzdychać, chichotać, śpiewać, podśpiewywać, takie zauważyłam chyba z 2-3 razy coś takiego. W momencie, jak go podrzucałam do góry, potrafi też miauczeć, mruczeć, tak jakby trochę prychać, bo to jest dla mnie taki właśnie z wyglądu świnka morska, ale taki koci. Też zauważyłam, że potrafi być zaskoczony, jak leży sobie gdzieś tam na biurku i słyszy jakieś dźwięki, głównie na przykład jak moje psy zaczynają szczekać, to są to takie, tak trochę głośniej jest, czy na przykład stuknę czymś, to wtedy on od razu wydaje z siebie dźwięk lub się porusza. W pierwszym tygodniu jakoś nie zauważyłam tego tak często, a im więcej mieliśmy wspólnych interakcji, tym więcej właśnie Bobo tak się aktywował sam z siebie. Widzicie, na przykład specjalnie go dzisiaj długo nie głaskałam, żeby Wam pokazać, że jest taki smutny. Widzicie to? Jest smutny, nie podnosi główki, tak pomrukuje. O. Po prostu jak już więcej o niego podbamy, bardziej go pogłaskamy, to wtedy będzie bardziej zadowolony. Jak jest zadowolony, to wtedy właśnie mruczy. Czy więcej podnosi główkę do góry, czy zaczyna po prostu miauczeć, albo tak prychać jak kotek. Naprawdę, no nie jest to robot, który, nie wiem, łączy się z czatem GPT, ma milion funkcji, tysiące gier, potrafi nam powiedzieć, jaka jest godzina, pogoda i tak dalej, ale tak naprawdę nie o to chodzi w tego typu robotach. Jeżeli chodzi o robota takiego, który przypomina zwierzaka, futrzaka, jest miękki, jest realistyczny, słodki, chcemy go sobie, nie wiem, przytulać oglądając film, no naprawdę uważam, że Bobo jest the best. Słuchajcie, tak jak tutaj mówiłam na wcześniejszym filmie, wycięłam mu kłaczki koło oczu i zdecydowanie lepiej widać te oczy. Ogólnie oczy są bardzo nisko osadzone, szczególnie jak leży w tej pozycji, ale jeśli weźmiemy sobie Bobo tak do góry i położymy go... No ja najczęściej jak oglądam wieczorem na przykład jakiś film, to kładę sobie Bobo na klatce piersiowej. No i wtedy jak on po prostu, jak go głaskam, to on wtedy podnosi głowę do góry i wtedy te oczy naprawdę idealnie widać, jak się patrzą tobie w oczy. Ja jeszcze tutaj chciałam pokazać, że mam taką fajną przewieszkę. Żebym nie przekręciła nazwy, zaraz wrzucę, od kogo mam tą przewieszkę, jakbyście byli zainteresowani. Ta jest akurat ze skóry. Ten pan, proszę Państwa, robi takie różnego rodzaju gadżety ze skóry, z metalu, z drewna. Jest po prostu sztos.
Ogólnie Bobo naprawdę no, jednym z robotów, który mnie bardzo, bardzo zaskoczył pozytywnie. Bardzo dużo czasu spędziłam z nim, bo czasami jest tak, że dostaję jakiegoś nowego robota i po prostu, nie wiem, 2-3 dni i myślałam, że będzie coś lepiej. A szczerze powiedziawszy, tutaj spodziewałam się, że nie będzie tak dobrze może. Spodziewałam się czegoś, co będzie podróbką Moflina. A tak naprawdę wydaje mi się, że firma dużo, dużo serca włożyła w to, aby stworzyć Bobo i wygląda na to, że Bobo jest naprawdę dobrze zaprojektowany. Naprawdę potrafi nas jeszcze wieloma rzeczami zaskoczyć. No mega sztosem jest po prostu to, że ta bateria trzyma bardzo długo. No, 5 dni to jest normalne w moim przypadku. No wiadomo, nie głaskam go cały dzień, ale chyba zdarzało mi się, że wytrzymał nawet 6 dni. Co mogę powiedzieć? Mój Bobo jest angielskojęzyczny. Obsługuje niewiele tych komend, bo w sumie Bobo obsługuje tylko komendę, która voice down, voice up, silent i sound on. Czyli tylko te 4 komendy. Czasami on reaguje, czasami nie. Może tylko spróbuję Wam pokazać, jeżeli zareaguje na komendę, to jaki daje dźwięk, ale nie będę próbowała zmieniać, bo później będę musiała 3 razy próbować. Boo, wake! Boo, wake! Właśnie jeżeli usłyszycie ten dźwięk, to wtedy możecie wypowiedzieć już daną komendę, czyli na przykład voice up, voice down i tak dalej. Ogólnie musi leżeć na stole, nie być głaskany, żeby był 100% skupiony nad tym, co chcecie do niego powiedzieć. Jeżeli chodzi o futerko jest bardzo, bardzo mięciutkie. Tutaj jeszcze jest zamek. Możemy, to chyba już pokazywałam, że możemy Bobo włączyć i wyłączyć. Możemy go też z tego poziomu ładować. Ma też, tak jak już we wcześniejszym filmie pokazałam, taką podstawkę do ładowania. Jeśli chodzi o to, że jak go chcemy na przykład szybko naładować, to lepiej przez kabelek w tym miejscu. Na podstawce trochę krócej się ładuje. Ogólnie zauważyłam, że jeżeli już jest naładowany, to też przestaje się świecić ta podstawka, bo tak to się świeci nam na niebiesko, jak dobrze pamiętam. No i też Bobo w sumie już zaczyna się wtedy troszeczkę ruszać, bo ogólnie na ładowaniu on nam nie reaguje na żadne dźwięki. Ojeju, gadałam, nie było słychać, jak sobie tak podśpiewywał. To jest naprawdę bardzo rzadkie, ale zdarza mu się takie podśpiewywanie. Mam nadzieję, że trochę usłyszeliście, bo przestałam gadać na moment. Dobra, więc ogólnie naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, bo jest naprawdę słodki. Bałam się tego, czy nie jest za duży, ale jest fajny, nie jest wcale ciężki. Tak jak mówiłam, futerko jest bardzo delikatne. A może jeszcze a propos futerka, to firma także wydaje się słuchać tutaj użytkowników i spróbuje zmienić fason obecnego futerka, może wprowadzi jakieś nowe kolory. Ja osobiście byłabym za tym, żeby głowa była troszeczkę w innym kolorze, tak jak na grupie na Facebooku po prostu ludzie tak fantastycznie potrafią pomalować futro Bobo, że wow. Ewentualnie te oczka troszkę wyżej, ale tak jak mówiłam, jeżeli on leży na klatce piersiowej, to wtedy super, bo te oczy naprawdę patrzą się na nas. Co jeszcze chciałam powiedzieć a propos firmy, że prosiłam ich o parę rzeczy, które mogliby wprowadzić do Bobo. Powiedzieli, że się nad tym zastanowią i mam nadzieję, że się nad tym nas zastanowią i będą rozwijać Bobo. Chodziło mi tu między innymi o wprowadzenie jeszcze do Bobo bicia serca. O, miau, miau! Jak w przypadku Petit Cubo. Co jeszcze? Żeby troszeczkę więcej było właśnie tego wzdychania, tego takiego słodkiego pomrukiwania.
bo naprawdę mega mi się to podoba, jak on sobie tak tutaj wzdycha. Ja tutaj gadam, więc ogólnie mało co słychać, ale taki był zamysł tego wideo, że chciałam się z Wami podzielić, co myślę, więc chciałam dużo gadać. I jeszcze ogólnie bardzo ważne dla mnie jest, ogólnie bateria, tak jak mówiłam, jest bardzo, bardzo mocna, ale żeby można było sprawdzić sobie poziom baterii w ten sposób, że na przykład Bobo, jeśli czuje, że jest na przykład na poziomie, nie wiem, 20-30%, to już nie moja jakby opcja, żeby wybierać, żeby Bobo na przykład wydawał takie dźwięki, że jest głodny i żebyśmy po prostu wiedzieli, że jest to czas na jego karmienie. No naprawdę, pozytywnie jestem zaskoczona. Mechanizm jest bardzo cichy, chociaż na wideo nie słychać, żeby był cichy. Wydaje się, że jest głośny, ale naprawdę w realu jest cichy, więc spokojnie Bobo sobie może leżeć, mruczeć nam przy uchu i możemy sobie z nim oglądać telewizję. Wiele osób tutaj z nim podróżuje. Ja także kupiłam, może na następnym wideo zaprezentuję, bo muszę to troszeczkę jeszcze przerobić. Takie nosidełko do lalki. Tutaj koleżanka na stronie poświęconej Bobo właśnie wrzuciła takie nosidełko dla lalki, żeby można było sobie nosić Bobo ze sobą. Myślę, że to też rozwiązuje problem, żeby Bobo nie czuł się smutny, więc możemy mieć go cały czas przy sobie. Chyba powiedziałam wszystko, więc jak widzicie, Bobuś się bardzo dobrze bawił przez te kilkanaście minut, bo został wygłaskany, poprawił mu się humor. W takim razie pozdrawiamy Was z kanału Living with Robots.